W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić dekolt kwadratowy na maszynie dziewiarskiej. Na początku pokażę, jak wykonać dekolt kwadratowy, a następnie jak go zaprojektować i zrobić niezbędne obliczenia. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Na płycie maszyny widoczny jest przód robótki zaraz po zakończeniu kształtowania pach i nabrane jest 85 oczek. Przerób teraz niezbędną liczbę rzędów do pierwszej linii dekoldu. Na tym przykładzie jest to 28 rzędów. Po przerobieniu wszystkich 28 rzędów zmień ustawienia maszyny na dzianie częściowe. W maszynach Silver Reed obydwie dźwignie Russella przesuń z rzymskiej dwójki na 1, a w maszynach Brother przesuń dźwignię z litery N na H. Następnie przesuń do przodu do pozycji wstrzymania 16 igieł po przeciwnej stronie do wózka. Z tych oczek powstanie później drugie ramię. Przerób jeden rząd na pozostałych oczkach w pozycji roboczej. Wózek jest pośrodku robótki. Zacznij zamykać oczka, aby powstała pierwsza linia dekoldu. Aby zapobiec późniejszemu rozciąganiu się dekoldu, do zamknięcia oczek zastosuj metodę, dzięki której otrzyma się zwarty brzeg. Dobrą metodą jest łańcuszkowa metoda zamykania oczek. Metoda ta jest szczegółowo opisana w innym filmiku na tym samym kanale. Za pomocą transfera oczek zdejmij oczko z drugiej igły i przenieś je na pierwszą igłę po lewej. Na igle pierwszej są 2 oczka. Przenieś je z powrotem na igłę drugą. Igła pierwsza jest pusta. Przesuń ją do tyłu do pozycji A. Igłę drugą wysuń do przodu, aby obydwa oczka znalazły się za skrzydełkiem haczyka. Haczyk igły owiń włóczką. Igłę przesuń do tyłu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez obydwa oczka, tworząc jedno nowe oczko. Igłę tą pozostaw w pozycji pracy. Przydatną cechą dekoldu kwadratowego jest to, że po zamknięciu oczek podstawy dekoldu jego kształtowanie jest zakończone. Aby powstający brzeg się nie ściągał, zawieś go co pewien czas na pustej igle. Powtarzaj zamykanie oczek, aż wszystkie oczka podstawy dekoldu będą zamknięte. W dekoldzie tym są to 53 oczka. Po zakończeniu ostatnie oczko nawlecz na pierwszą igłę z oczkiem po prawej stronie. Aby później przy wykańczaniu dekoldu łatwiej było znaleźć pierwsze i ostatnie oczko podstawy dekoldu, zaznacz je teraz włóczką w innym kolorze. O tym, jak w prosty i łatwy sposób zakończyć dekolt kwadratowy, pokażę w innym filmiku na tym samym kanale. Gdy podstawa dekoldu jest gotowa, należy zrobić część ramienia z oczek, które są w pozycji pracy. W tym przykładzie jest to 16 oczek. Zdejmij brzeg dekoldu z igieł podtrzymujących i wysuń je do tyłu do pozycji A. Nawlecz włóczkę i przerób odpowiednią liczbę rzędów, aby powstała część ramienia. W przedstawianym przykładzie są to 34 rzędy. Po przerobieniu wszystkich rzędów zamknij oczka lub zakończ włóczką zastępczą. Gdy pierwsze ramię jest gotowe, przejdź do ramienia drugiego. Nawlecz ponownie włóczkę i zmień ustawienia maszyny na dzianie gładkie. Przerób tą samą liczbę rzędów plus jeden rząd. Dodatkowy rząd to ten, który nie był przerobiony przed rozpoczęciem zamykania oczek na podstawę dekoldu, a oczka te były w pozycji wstrzymania. Teraz przejdziemy do zaprojektowania dekoldu i obliczeń. Głębokość dekoldu kwadratowego zależy od indywidualnych upodobań, ale niezależnie od nich dekolt musi być wystarczająco głęboki, aby głowa mogła przez niego przejść. Aby łatwiej było się zdecydować, można nałożyć wstążkę na szyję i popróbować różnych rozmiarów dekoldu. Następnie należy pobrać wymiary. Popularną szerokością tych dekoldów jest 20 cm i głębokość 10 cm, licząc od góry ramienia
i przed wykonaniem wykończenia dekoldu. Niezbędne wymiary do pobrania to szerokość pleców w łopatkach i szerokość dekoldu, a także długość pachy i długość dekoldu. Należy teraz zamienić pobrane wymiary na ilość oczek i rzędów. Zacznij od szerokości, to jest od obliczenia ilości oczek. Ilość oczek w 1 cm to 2,58 oczka dla tej włóczki. Szerokość pleców to 33 cm. Pomnóż tą wartość razy 2,58. Wynik to 85 oczek. Szerokość dekoldu to 20 cm. Pomnóż tą wartość również razy 2,58. Wynik to 51,6 oczka. Zaokrąglij tą wartość do 52. Ostatnią szerokością do przeliczenia jest ilość oczek na jedno ramię. Odejmij od ilości oczek na plecy ilość oczek na dekolt i otrzymasz ilość oczek na 2 ramiona. 85 odjąć 52 są to 33 oczka. Liczby 33 nie da się podzielić na dwie liczby całkowite. Tak więc dodaj jedno oczko z tej wartości do liczby oczek na dekolt. Otrzymasz 53 oczka na dekolt i 32 oczka na 2 ramiona. Podziel teraz 32 przez 2 i otrzymasz 16 oczek na jedno ramię. Teraz przeliczymy długości na ilość rzędów. Ilości rzędów otrzymasz, gdy daną długość pomnożysz razy ilość rzędów w 1 cm. To jest 3,5 rzęda dla tej włóczki. Długość pachy to 18 cm. Pomnóż tą wartość przez 3,5. Otrzymasz całkowitą ilość rzędów do przerobienia od początku pachy do końca ramienia. Są to 63 rzędy. Ilość rzędów do przerobienia dla dekoldu o 10 cm głębokości to 10 razy 3,5, tak więc 35 rzędów. Aby znaleźć rząd, w którym należy zamknąć oczka na podstawę dekoldu, należy odjąć od całkowitej ilości rzędów 63 ilość rzędów przeznaczoną na dekolt, to jest 35. Po odjęciu od 63/35 otrzymamy wynik 28 rzędów. Oznacza to, że po przerobieniu 28 rzędów od początku pachy należy zamknąć oczka na podstawę dekoldu. Po zakończeniu tych obliczeń można zacząć dzianie dekoldu kwadratowego. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał i zastosujesz dekolt kwadratowy w jednym z kolejnych Twoich projektów. Dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.